Ok, powrót po 2 dniach do garażu, żeby kontynuować. I takie kolejne olśnienia, znaczy naturalna rzecz. Gdy zacząłem liczyć ilość przewodów, które muszę przepuścić, to okazuje się, że bez potrzeby, co przeciągnąłem lampkę niebieską od długiego światła, bo mogę ją połączyć bezpośrednio tutaj z lampy, dzięki czemu nie muszę robić dodatkowych połączeń gdzieś dalej poza panelem. To już poprawiam błąd. Też zapomniałem 2 diod prostowniczych tutaj wlutować bezpośrednio w to samo miejsce do wskaźnika, więc już poprawiam. I kolejne nowe przemyślenia na podstawie przyglądania się schematowi. Zgodnie z moim schematem, po co to robić w 2-3 miejscach osobnych, czyli tak. Tu mam przerywacz, sygnał z przerywacza wchodzi na włącznik świateł awaryjny i tutaj mamy tak diodę, można to napisać w skrócie tak, 1 amper, 1 amperowa i tak, idzie tutaj na przycisk, na podświetlenie przycisku. Dalej mamy połączenie, 2 diody 3 amperowe rozchodzą się na lewy i prawy kierunkowskaz. Dalej połączenie RL, czyli prawy kierunkowskaz przez diodę prostowniczą 1 amperową. Też zapiszmy 1 amperowa dioda. Łączy się w jednym miejscu i to jest wskaźnik właśnie, tak zwana żaróweczka, wskaźnik migania kierunkowskazów. I jak to wygląda w praktyce? W praktyce wygląda to tak, że mamy diody 3 amperowe i teraz dolutowuję w tym miejscu 1 amperowe do wskaźnika, bo zapomniałem. Dam nowe koszulki i całość obkurczę w jednej dużej koszulce i będzie taki po prostu takie coś od kierunkowskazu w jednym miejscu, a nie w paru. I tu jest ten przewodzik, też idzie zaraz tutaj od wskaźnika. No i jeżeli kogoś to interesuje, to wygląda to tak. Diody polutowane, teraz tak pozakładam koszulki, żeby to pozabezpieczać w te miejsca na luty i jedną dużą koszulkę z klejem, żeby to dobrze obkurczyć. Kolejny etap, no to taka duża koszulka na to wszystko. Nie wiem, czy jeszcze kleju na gorąco tam nie włożę, żeby to doszczelnić. Uciąłem kawałek kleju na gorącą. I teraz tak, będę chciał to tutaj włożyć 2 kawałki od strony przewodów, albo nawet 1 kawałek tego kleju tutaj i tutaj z dołu będę chciał, żeby ten klej po prostu zabezpieczył to wszystko. Widać, glut wycieka kleju, przewodów, końcówek od kierunkowskazów. Żebym znów się nie pomylił, bo przed chwilą zrobiłem babola i nie włożyłem tam, gdzie trzeba. Jest ładnie zaciśnięty. Wkładamy naszą koszulkę w izolację i mamy 2 przewody masowe do kierunkowskazów i zaraz te 2 na motocyklu też zaciskam. Elegancko. Standardowy błąd przy tego typu pracach, czyli nie zapomnieć założyć osłonki najpierw przed zaciśnięciem w tym przypadku i zacisnąć dopiero wtedy przewodzik. Częsty błąd, sam też go często popełniam. I coś mi się znowu źle zacisnęło, ale to nic nie szkodzi. O, zupełnie dobra. Po prostu nie podeszła mi ta końcówka. Dlatego warto mieć zawsze więcej materiału, więcej tych końcówek do zaciskania. Nie bazować, że kupujemy tylko 4, ale kupić zestawik, bo
To, że mamy zaciskarkę, nie znaczy, że nam się wszystko ładnie zaciska. Siedzi. O, i tym razem ładnie nam się zacisnęło. Siedzi solidnie. Zakładam osłonkę i prawie jest jak, można powiedzieć, prawie jest jak fabryka. I teraz dołączyć przewody masowe, rozdzielić prawy, lewy i mamy wiązkę do kierunkowskazów. Wiem, że tak się nie powinno robić, ale spróbuję złączyć to jak na razie taśmą izolacyjną z klejem. Może to być po prostu wielkie nieporozumienie. Drugie podejście do chińskich tanich złącz. Nie wiem, czy to ma jakąś wartość, ale spróbuję zacisnąć. Przewód biały 1 mm. Standardowa ta sama zaciskarka, co zaciskałem przed chwilą konektory od kierunkowskazu, więc zaciskarka spisuje się dobrze. No wejdź. Nie wiem, nie chcę tutaj. Dziwne. To powinno wejść w 1,5 teraz, a nie w 1. I teraz tak, dlaczego ty nie chcesz mi wejść w... Czyli tutaj trzeba to włożyć w otwór od 1,5, a jest przewód 1, może nie docisnąć. Ejejej, niby jest 1,5, 0,75. Nie, porażka. Zupełna jakaś porażka z tym. Ten zestaw konektorów jest porażką. Spróbuję coś innego zrobić. Próbuję teraz zobaczyć końcówkę od tych kostek. I tutaj, czy to będzie ta sama historia, czy będzie dużo lepiej, jeżeli chodzi o zaciskanie tego. Trzyma, ale to nie jest prawidłowo zaciśnięte. Zobaczymy. Kolejna próba, ale w kopytku do półtorówki. Zobaczymy, czy to zda egzamin. Coś jest nie tak. Nie zagniata do środka. Teraz nie wiem, czy jest problem z tą zaciskarką, czy z samymi końcówkami. Prawie. Można powiedzieć, że prawie jest dobrze, ale nie jest dobrze, bo to wypada. Ile trzeba się napsuć tych końcówek? Tak, obrałem miedź, zagiąłem ją w pół, czyli podwoiła swoją tak jakby objętość. Jeszcze raz próbuję to zacisnąć w tej oto zaciskarce. O tak, zaciskarka jest dobra. Niby te końcówki też są dedykowane. W miejscu dla półtorówki chcę zacisnąć 1. No takie mam przewody. Już nic bardziej na to nie poradzę. O, teraz ładnie się zacisnęło. I teraz to trzyma. Za którym razem ile zmarynowanego materiału.
I zobaczymy, tu się trzyma, ale czy to jakość jest marna tych zacisków. A nie mam innych izolowanych w tej chwili. Wolałbym zastosować tego typu zaciski ogólnie. Tylko tutaj ta sama historia. Przewód niebieski jest do 2,5. Nie mam czerwonych do 1. Myślałem, że ten zestaw z Amazona będzie odpowiedni. Na to wszystko liczyłem. No jest, wygląda niby fajnie, ale sprawdźmy to, czy pasuje. Wtyczka, czy nam pasuje na nasz przyłącznik i czy siedzi dość sztywno. Można powiedzieć, że ok, tego nie będę tutaj ruszał. Ok, ale ile kombinacji. Dobra, przewód idzie dalej do wiązki i to będzie przewód do wentylatora. Teraz tak, końcówka. Przewód z licznika, który idzie do obrotomierza, jest jedna żyła. Trail Tech, który mówi, są dwie opcje. Można owinąć tym czerwonym przewodem przewód wysokiego napięcia w ten sposób i wtedy podłączyć obrotomierz, ale jak poczytałem fora, różnie to się sprawdza, obroty pływają, różne są z tym kłopoty. Nie wiem jak konkretnie w tym modelu tego licznika, bo to przeważnie dużo informacji jest z waporem. Ja chcę zastosować przewód żółto-zielony, żeby mi odpowiadał tutaj w wiązce. I jest taki haczyk. Bezpośrednio chcę wpiąć to w sygnał, gdzie idzie z modułu do obrotomierza. I dam tutaj pomiędzy rezystor, już szukam rezystora. Dobra, przewód został amputowany, skrócony. Będę to lutował. Dla próby dam rezystor 10 kΩ. Myślę, że może będzie dobry. Dlaczego myślę, że może będzie dobry? Dlatego, że w tej chwili nie mogę uruchomić silnika, żeby sobie zmierzyć po prostu częstotliwość i amplitudę sygnału, ale raczej powinno być dobrze. Jeżeli nie będzie dobrze, no to będę tutaj zmieniał ten rezystor na bieżąco. Znaczy na bieżąco. Drogą prób i błędów może być 1 kg, ale 10 kg jest bezpiecznie, żeby zacząć. Przydałaby się trzecia rączka. Ok, połączenie jest dobre. Tutaj utnę kawałek, już pokazuję czego. Przykładowo. Kawałek opaski zaciskowej, trytytki tak zwanej, tak? Żeby dać koszulkę termokurczliwą. I żeby w tym miejscu mi się ten rezystor nie przełamał. Tak to podłożę. Tym oto sposobem, drogą eliminacji, jest przewód od obrotomierza. Został tylko jeszcze przewód od czujnika temperatury i od prędkościomierza z koła, jeżeli chodzi o licznik, ale to już nie będą te przewody w tej mojej wiązce, będą już prowadzone obok, więc to mogę zamykać wiązkę i zostały przewody oświetleniowe w tej wiązce, żeby to doprowadzić, o mniej więcej tak. Tu się później to złapię opaską jakoś, albo dam go więcej, bo może będę musiał ten rezystor wymienić. Tego zostawię trochę dłuższego, ten przewód. Ciekawostka, to jest wiązka od tych reflektorów. I teraz tak, chciałem sprawdzić co jest tutaj, co idzie do połączenia pomiędzy H7 a H4 i okazało się, że są dwie diody prostownicze. Gdybym to wiedział, to bym zastosował je w kierunkowskazach i nie wydawałbym 5 euro na dwie diody. Tylko troszeczkę nie rozumiem tej idei
bo to są dwa przewody dołączone. To jest tak jakby wspólny. Dlaczego tak jest to zrobione? Zaraz to rozwikłam. No i tak jak myślałem, już po kolorach doszedłem, jak to jest zrobione. Jest to zrobione tak, że dwie diody prostownicze i w zależności, czy mamy światła drogowe, czy mamy światła długie, ta H7 ma się palić w tej konfiguracji. To mi nie odpowiada. Ja już to modyfikuję, bo ja chcę mieć H7 jako drugą żarówkę na przełączniku, wtedy kiedy potrzebuję długie światła wzmocnić. Więc wykorzystam przewody, diody usuwam. Szkoda, bo miałem diody, a zapłaciłem za inne diody, a te naprawdę wyglądają solidnie i pewnie są 5 amperowe co najmniej. Zakładam reflektory, żeby móc polutować, poprzyczepiać właśnie przewody od świateł. I tu się zastanawiam, tak, co mnie od początku dało do myślenia. Mamy takie konektory pozaciskane do żarówki H7. Ja ją będę używał prawdopodobnie sporadycznie, nie wiem, ale zazwyczaj są specjalne kostki połączeniowe. No, dzisiaj połączę to tak. Nie wiem, czy pod tą osłoną będzie miejsce na taki gotowy konektor do H7. Spróbuję to z tym, jeżeli to mi się wypali, no to wtedy będę szukał już gotowego konektora i zobaczymy, co z tym. Dobra, przymierzam lampę, zakładam przewody, odmierzam długości, zarabiam końcówki, lutuję przewody i takie tam. Dobra, mam tu niezły bałagan. Znaczy bałagan, jeszcze nie połapane wszędzie, wszystko poskracane, dołączone, przyłączone. Masa cała tutaj czaszy w tym miejscu, jak na razie. Oczywiście będzie mostek masy poprzez z drugiej strony poprzez śrubę tam do ramy, do silnika. Tu idą wszystkie sygnały, oświetlenie i teraz pora to posprawdzać, co się tutaj dzieje. A, zapomniałem jeszcze o kablu ważnym. No tak, zapomniałem jeszcze o zasilaniu. A już myślałem, że koniec. O zasilaniu gniazdek. To jeszcze muszę dorobić masę i zasilanie, jeszcze jeden przewód. Więc to nie tak szybko. To już wiązeczka zaczyna się klarować. Kierunkowskazy podpięte do testów. Szybko dorabiam jeszcze te gniazdeczka, żeby było można wiązkę zamknąć w takie oto coś. Dochodzi godzina 19, ale zmęczenie materiału. Dobra, są gniazda ładowania spięte. Tutaj podlutować. Jeszcze zostało kabelek tutaj przełożyć. Dorobić kolejne oczko masowe tutaj i to by były gniazda. I jeszcze raz sprawdzić po raz kolejny, czy mam już wszystkie przewody w wiązce i mi się już porobiła mieszanka, bo mam 2 razy biały, 2 razy czerwony, 2 razy żółty. Ale dojdę tam później do tego, bo już nie mam innych kolorów i będę mógł podpiąć i sprawdzić, co tu się dzieje. Wstępny test bez przerywacza. Tu się świeci, kieruneczki się świecą. Dobrze. Test światła długiego. Podpinamy na krótko. Tu się świeci niebieski. Lampa się świeci, H4 i mamy 5 A. Zasilacz mój więcej temu nie podoła. I tak, stawiamy pstryczek od świateł. Co się dzieje? Co jest? A, pomyliłem pstryczek, to jest od świateł. Grzeje mi się tutaj złącze w palcach i 5 A i nie świecę, bo brakuje prądu. Dlatego musi być tutaj do 10 amperów. Ała. Przypaliłem palce. Zły styk. I to wtedy się pali. 5 A, duża moc. Dobra, trzymam w ręce przerywacz, puszczony sygnał. Odpalam i co się dzieje? Jak na razie jest dobrze z tymi połączeniami z diodami, bo trójkąt mryga, światło mryga, kierunkowskazy mrygają. Z tyłu nie mrygają, bo jest wiązka niespięta, ale
wiem, że ta lampka działa. I chyba tyle na dziś. Czyli to już jest połączone prawie, jak zawsze, ale jeszcze nie skończone. Nie mam większego zasilacza, więc pewnie później będę to spinał przy pomocy z bezpieczników już do akumulatora. I jak widzicie, no po prostu do oświetlenia tego motocykla, gdy mamy dwie lampy, to potrzebna jest niezła elektrownia. Dlatego mam H7 na osobny hebel. Wtedy, kiedy naprawdę będę potrzebował, będę używał tego. A tak to H4. Zobaczymy w praniu. Na razie do badań technicznych zostaną żarówki, a później zobaczymy, czy LEDówki, zamienniki, bo mogą tutaj nie wejść w te lampy do końca. H4 może wejdzie, zamiennik, ale H7 może wejdzie, H4 już niekoniecznie. I na tą chwilę tak to wygląda. Znowu jest późna godzina, znowu głodny jestem i zabieram się, a bałagan jeszcze zostaje, bo trzeba tą wiązkę tam spiąć i jeszcze główne zasilanie do hebla doprowadzić. To jest tak zwany gen, czyli po polsku można by było powiedzieć peszel, tak się chyba na to mówiło, nadcięty specjalnie. To jest tak zrobione, żeby włożyć wszystkie przewody. I myślę, że to będzie wystarczające zabezpieczenie tej wiązki. I gdzieś tutaj opaseczki dać, żeby te przewody się trzymały. Tu będzie to wszystko sztywno, nie będzie reagowało na skręcanie kierownicy, tylko do wieżyczki. Więc tu się nic nie powinno takiego strasznego z tymi przewodami dziać od wibracji. Połączenia lutowane mają swoje wady. Wadą jest to, że przewód lutowany, na przykład tutaj też niektóre konektory oczkowe lutowałem, bo nie miałem dobrego wymiaru, jest sztywny i od wibracji może pękać tutaj później przewód. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że nie, ale lutowanie też ma plusy i minusy w motoryzacji, więc bym zwrócił na to uwagę. Spróbuję jeszcze przymierzyć tą osłonkę i na dzisiaj muszę już kończyć. Dobra, wstępna przymiarka i tak, już nabiera to kształtu. Przynajmniej estetycznie wygląda ta część, bo już nie ma tych wszystkich kabli, bo kable są tutaj przesunięte, żeby tutaj to coś z tym dalej zrobić. Tak, tutaj jakoś jeszcze, nie wiem, dział hydrauliczny, bądź sobie z blaszki aluminiowej zrobię takie uszko pod tą śrubę, żeby to przygwoździć, jedną i drugą wiązkę i chyba na to wszystko już będę miał z głowy, tak mi się wydaje, te połączenia. Jeszcze porobić opisy, co do czego służy, wentylator, światło, ale mi się coś przesunęło, coś źle zrobiłem, bo, a może i dobrze, a nie dobrze, to jest światło, a drugi to jest wentylator. Już mi się zaczyna mieszać wszystko w głowie od tej pracy, bo dużo jest przy tym pracy, naprawdę. Nie spodziewałem się, że będę tyle czasu musiał na to poświęcić. Wydawało mi się, że jestem w stanie to ogarnąć w przeciągu tygodnia po pracy, ale jak się odwiedza garaż raz albo 2 razy w tygodniu po 2 godziny, to trudny temat, żeby to poogarniać. Jeszcze sporo pracy zostało. Jeżeli to uruchomię, te wszystkie wiązki tu przerabiam, to już będzie całkiem nieźle. Więc do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję. I może będę już robił tamtą część kabelków, mam nadzieję. A dzisiaj jadę szukać pizzy. Tak, troszeczkę odpoczynku w piątek. A może w sobotę, w niedzielę czy w poniedziałek wrócę to kończyć. A wy co o tym myślicie? Czy ktoś myślał też, że tyle przy tym jest dłubania, żeby to pospinać wszystko? Bo ja się nie spodziewałem. Ale to dopiero część pierwsza tego wszystkiego, bo jeszcze będzie więcej dłubania.